Pani samochód? Dzień dobry, to Pani. Może Pani wyjaśnić logicznie, czemu Pani parkuje na przejściu dla pieszych? Przejście dla pieszych jest tu. Proszę Pani, ale zasłania Pani zupełnie widoczność na to przejście. Bardzo. Tak? Tak. Tu jest na to przejście dla pieszych. Ile ma Pani prawo jazdy? 10 metrów powinno być od Dobra, tego a ja przejścia. stoję tu. Nie Fajnie. poradził Pan sobie z przejściem? Proszę Pani, chodzi o to, że zasłania Pani widoczność na przejście i może dojść do potrącenia na tym przejściu. Ale nie doszło. Aha, czyli wypadki się zdarzają dopiero jak się zdarzą, nie zapobiegamy im, tak? Tak. Fajnie. No. Wie Pani, że takich dzieci nie widać zza Pani samochodu, jak się zbliżają do przejścia? Będziesz zdjęcie mi robił? Nie, samochodowi. A może ja sobie nie życzę? To nie szkodzi, to nie ma znaczenia. W przeciwieństwie do Pani zachowania, moje jest całkowicie legalne. To jeszcze sobie od boku. Ale rób tak, żeby nas nie było widać na zdjęciu, bo do tego nie ma. Nie interesuje mnie Pani zdanie zupełnie w tej chwili. Tak jak ty wiesz. No wiem. No, gramy w te same gry. Co myślisz, że ktoś mi mandat za to wystawi? A nie? Nie. A wiesz czemu? Bo nie, Bo nie jest na mnie nawet bo nikogo zarejestrowany. nikogo to nie obchodzi. A jak dostanę nawet mandat, to wstawię to na gruzinę i będę miała to w dupie, także smoknij mnie w dupę. Wiem, jak to działa. No to dobrze. Także mandaciku nie dostanę. Porób sobie jeszcze parę zdjęć. Nie, już zrobiłem, dziękuję. Tak. Idziemy. Trochę Pan tu ruch utrudnia, wie Pan? To jest chodnik. Wiem. No nieładnie tak. Nie mam gdzie parkować, czekam na córkę. To z 400 metrów dalej już są puste uliczki. Wie Pan, no. Mnie też. Igor! Ale moje rzeczy... Nie robisz zdjęć? Robię. Wow. Wy tobie też. Dzięki. Dzień dobry. Przeszkadza Panu pukanie w samochód? Jeszcze raz, Czy przeszkadza Panu takie pukanie w samochód? przepraszam, tu dziecko było ostatni dzień. Proszę Pana, Ja wiem, ja już jadę. nie wolno w ten sposób blokować chodników, proszę Pana. Ja już jadę, bo było wszystko zajęte, bo u dziecka były ostatnie. Nie wszystko, kawałek dalej jest zupełnie pusto, proszę Pana. Bardzo przepraszam, ja już jadę. O, Pan naprawdę już jedzie. Ten jeden przynajmniej przeprosił i jedzie. Tak wygląda przejście dla pieszych w pobliżu szkoły. Fajnie. Nieładnie tak przed samym przejściem stawać, proszę Pana. Nie miałem jak, bo musiałem dziecko odebrać. No, można zawsze kawałek dalej troszkę. Zgadza się, ale tu nawet nie ma jak. Nie ma jak. No, chyba minęło 10 minut. Ale to nic. Klima. Silniczek. I możemy sobie tak czekać. Tu jest chodnik na ulicy Cietrzewia. Nie da się nim chodzić. Oczywiście chodnik jest też po drugiej stronie. Ale idąc tym tokiem rozumowania, są też ulice równoległe do tej ulicy, którymi też można przejechać, gdyby ta była zastawiona przez samochody.
I też nikomu by to nie przeszkadzało, bo naprawdę nie móc wjechać w uliczkę i pojechać w kolejną dalej, no to jest, zwłaszcza dla kogoś w samochodzie, chwila, moment. Oj, 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 oj. Droga zablokowana. Aj, aj, aj. Dzieci przywiezione samochodami są bezpieczne na przejściach dla pieszych. Dzieci, które przychodzą na zakończenie roku na piechotę, nie są. Ale nikomu to nie przeszkadza. Kierowca ciśnie, bo z naprzeciwka już ktoś wjeżdża, a on ciśnie bezpośrednio na przejście i on ma w dupie, czy ktoś idzie. On chce tylko, jego celem jest zdążyć przed tym To samochodem. jest, uważam, tutaj, w zasadzie ja tutaj żyję od dawna, zanim tu było Świnakowe Cafe, nie? I tutaj w zasadzie, jak ten budynek powstawał, tak sobie śledziłem, powoli się zapełniałem do lokalu usługowego Świnakowe Cafe, bo tam jest mega dużo ludzi i tam bardzo często są samochody po lewej stronie i bardzo często kierowcy wciąż nie wiedzą, jak się zachować. I są napiny, bo ten właśnie, tak jak pan mówi, ten chce szybko wjechać, ten nie ustępuje. No. I tutaj naprawdę często No, ja się rozumiem. ludzie gotują, nie? Piąteczka. Proszę pan, Ale ja- jeden raz się... Nie jeden raz. Jeden raz. Zaraz No, powiem jaki. No, oj, jeden raz. Dobrze, że jeden raz. Więcej mam nadzieję, że nie będzie. No, umowa jest, nowy maszyna, no. Dobrze, że mama, bardzo się cieszę, że nie. No, proszę pan, No tak. jeden raz. Dobrze, no jeden raz i taka skóra. Nie możesz stawać w takiej odległości. My father also police in Uzbekistan. A mnie nie interesuje. No, proszę, jeden raz. Jazda samochodem to przywilej, nie obowiązek. Nie umiesz jeździć? Nie jeździsz. Przepraszam, czy ja mogę pytanko zadać? Czy Słucham pana, jak będę znał odpowiedź, odpowiem. jaki przepis reguluje to, że tutaj nie można stać w tym momencie? Wiadomo, tutaj Ma pan już mimo, prawo że jazdy? 15, tak mam, no. To jaki przepis? No, można w Polsce stać na jezdni, tak? I nie jest to uregulowane, ile miejsca się zostawia po lewej lub po Tak, prawej dobrze. stronie. Jedzie pojazd naprzeciwko. Ja jadę stąd. No. Mieścimy się? No, puszcza pan tam pojazd, tak? A dlaczego ja mam puszczać? Ja mam mieć pas wolny. Ale to nie jest uregulowane Nie? żadnym przepisem. No to proszę mi podać ten przepis. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on w dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Jeżeli w danym miejscu to obiektywnie może utrudniać ruch, no to jest niedozwolone. Dobra. Tak właśnie chciałem dopytać, nie? Na jakiej podstawie to tutaj jest. Tak jak mówię, no jeżdżę samochodem i jakoś nigdy bym nie pomyślał, że w takim miejscu nie mogę stanąć zgodnie z prawem. Faktycznie może to być problem, nie? Też dla ludzi mieszkających tutaj, nie? No oczywiście, jest to problem. No, dobra, dzięki. Na razie. Proszę bardzo. Wie pan, czemu tu nie można? I don't know, brother. You don't know? Yes, new Okay, student. okay, listen, because this is serious case. From behind of your car, there is school. Children, this height, when they approach to the pedestrian crossing and someone comes from this way, kids are like this, you know? So, they are pretty much invisible from Yes, of behind course. of your I car. your point, but this line is there, brother. No, 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 no. There, my Yes. machine is there, brother. It's also time. You say fall mandat, you know? Yeah, yeah, and that. I'm student. I don't know. So you're gonna learn this hard way, you know? You have to know the rules of how to drive. Yes, of And course. how to I park. know how You- to drive. I you- have driving lines in Uzbekistan. I have driving lines Poland. Okay, so you know how much distance you, Yes, you of should course. have? I know 2 meter, but the Poland No. says 3 meter. No. He was just asking you if you know how much.
And it's not 3 Brother, meters. I 5 minutes go. It's Śmietanko, it's- after that buy coffee. It's 10 5 meters. minutes. 10 meters. You know? Pan say me, 1, you're 2, 3, 10 meters? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come here, come here, Yeah? come here, 10 meters. come here. This rain a whole meter. This rain a whole meter. You say 10 meter, no 10 meter. 10 meters. 10 meter is rain a whole meter. Whole What? meter. Can you calculate? Approximately, yes. You don't say. Renault is making another For thing. me doesn't matter. For me doesn't matter. Yes, and that's why you have to learn this again. I say one more time. It's one more time. I say it's new car. I don't know Poland. I know. 3 So meter. why do you drive your car across the Poland without knowing simple rules? You should make some training courses, anything. I don't know training course. I study university. Go home after that. Read book. After that go work. After that śmietanko. After that buy. I don't have time. A wie pan co? Wiem, że pan jest w trakcie interwencji, ale mimo wszystko ten pojazd też troszkę zasłania to przejście, nie? Który? Ten. Ten? No, Widzi pan to? widzę, ja Mogę wiem, nawet na przejściu ja stać. wiem. Nawet na przejściu Ja mogę wiem, na stać. czym można Nawet stać. mogę cały chodnik zrobić. Nie zmienia to faktu mimo wszystko, Drogi że panie, żądasz pan? I co, ja mam tu zaparkować 10 km, przejechać tramwajem? tu po drugiej stronie za przejściem na przykład. Powiem To panu jest- tak, proszę mogę pana. tu stać. Jest Ja niebieskie, ja wyższe. doskonale ja mogę wiem. zablokować całą drogę. Mogę. Ja to wiem, proszę pana. Mogę. Tylko wie pan, jak ludzie potem jadą. Nie interesuje mnie to. Jadą- Się nauczą. Pan kierowco? Jestem. No. Tylko, że niektóre rzeczy robi się właśnie po to, żeby... Ale drogi panie, ja mam czynności. Ja Rozumiem. muszę to mieć. Okej. Te niebieskie uważaj mnie do tego, że mogę. Oczywiście. Ale chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że kierowcy jadą, patrzą na pana migające lampki, A to już- a nie patrzą na przejście. Ja wiem, że za wszystkich nie jesteśmy w stanie Drogi myśleć panie. i robić rzeczy. Drogi panie, kierowcy, uznajmy, że są inteligentni. Nie można. Nie można tak. Pan to powiedział, ja nie mogę pewnych słów używać. Wierzmy w obywateli, że są inteligentni, naprawdę, wierzmy. Nie byłoby wtedy słupków, przepisów pod tytułem Moglibyśmy długo dyskutować. przepisów pod tytułem 10 metrów od przejścia nie musiałoby być. Każdy by wiedział, hej, tu nie stanę, bo zasłonię, prawda? I tak dalej. No Ja dobrze. sobie już poradzę, już mi. Ale jak coś, no to co? Straż miejską, oni są wolniejsi chyba, policji to już nie ma. Wie pan co? Policji już nie ma. Nie ma. Zwłaszcza nie do takich rzeczy, nie? Dobrze, ja jestem sam, bo normalnie załoga by przyjechała pewnie o 23. Tak? Już nie wiem, czy to przyjechało, czy by było. Straż miejska przyjeżdża po kilku dniach, mówi, że tu nikogo nie ma. Fajran. Czyli też ich nie ma. Niedofinansowani, brak Nie narzędzi. ma ludzi. Wiadomo. Dobrze, że jeszcze jakakolwiek załoga wyjeżdża. Także Okej. Dobrze to już było. Teraz to chyba coraz gorzej. Dobra, jeszcze tu zrobię ten chyba starszy. Dzięki. Proszę bardzo. A na koniec jeszcze fragment ulicy Wilczyckiej przy Popularnej. Po prawej stronie zakaz zatrzymywania się, po lewej również zakaz i zatoka. Tu jeszcze widok z drugiej strony. Jest zakaz zatrzymywania się, jest zbyt blisko przejścia dla pieszych, ale zatoka to zatoka. Nieoznakowana, ale nikt nikogo za to ścigać nie będzie. Dobrym pomysłem wydaje się zmiana organizacji ruchu i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Czy to się uda? Tutaj na ulicy Milanowskiej widać, że się udało. Po jednej stronie zakaz zatrzymywania się, po drugiej miejsca postojowe, wyznaczone. To jest droga dwukierunkowa. Tutaj naprawdę wystarczy tylko postawić znaki. Reorganizacja ruchu może też nie przynieść żadnych efektów, jak na przykład na plutonu torpedy w Ursusie, gdzie samochody parkują po obu stronach na chodniku, albo tutaj, gdzie ludzie po prostu parkują na zakazie po lewej, trochę na chodniku po prawej. Są wyznaczone miejsca, jest to droga jednokierunkowa, ale nikt tego nie egzekwuje. Tu na skrzyżowaniu, kontrapasie dla rowerów
i klasycznie przed przejściem dla pieszych, również w miejscu usuniętych słupków. Mimo wszystko uważam, że warto próbować i zmiany są potrzebne, aby piesi mogli wygodnie korzystać z przeznaczonej dla nich infrastruktury i żeby dzieci miały bezpieczną drogę do szkoły. Linki do petycji i do zakończonych już konsultacji społecznych w sprawie zmian organizacji ruchu w obszarze pokazanym na filmie w opisie.